Ten mój ostatni rok w Niemczech to ja nie przesadzam, ale to było tak, ja bym albo zwariował, albo skończył na cmentarzu, albo w więzieniu. Paragwaj niesamowicie się rozwija. W Niemczech to wygląda tak, to płacisz 50-55%, na pewno więcej niż połowę z tego, co zarobiłeś, musisz oddać na jakieś składki, podatki, inne haracze, czy jak to zwał. A w Paragwaju max to jest 10%. Przede wszystkim ta ogromna różnica, jaka jest, że nie ma tego rozdawnictwa, nie ma 500 czy 800 plus, ale tutaj czegoś takiego nie ma, ale rząd też nie kładzie ci jakieś kłody pod nogi. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej i tutaj jest Marek z Panamy i Tomek z Paragwaju. no dobrze, mamy coś wspólnego, Tomek, razem jesteśmy z Polski, może trochę inny przedział wiekowy. Powiedz, ile masz lat i skąd jesteś z Polski? 52 lata i z Ostródy, z Mazur. Z Polski wyjechałeś kiedy? Jak dawno temu? Miałem 15 lat, w 1988 roku pojechaliśmy do Niemiec, wtedy jeszcze ta końcówka tego PRL-u była i byłem w Niemczech 33 lata. 33 lata. I od ilu lat jesteś w Paragwaju? 3,5, niecałe 4. Prawie 4 lata. No ja jestem 10 w Panamie tuż przed tobą przybyłem, ale wyjechałem po tobie chyba jakieś 7 lat później do Kanady i też było tak, że obaj wyjechaliśmy do kraju, który był lepszy wtedy, a potem się okazało, że te kraje, które były takie bardzo, bardzo dobre wtedy, one już dzisiaj wcale aż takie dobre nie są i szukaliśmy czegoś lepszego i w sumie ty i ja wybraliśmy Amerykę Łacińską, to akurat troszkę inny kraj. Powiedz mi, dlaczego jak 4 lata temu analizowałeś, gdzie by tu się warto wybrać, dlaczego akurat wtedy Paragwaj ci wyszedł? Tych powodów to były dwa. Ja byłem w Paragwaju jakieś 14 lat temu i mi się tutaj bardzo nie podobało. Uważałem wtedy ten kraj za bardzo taki prymitywny. I jak ja wyjechałem z Niemiec do Paragwaju, żeby zostać, to był jeden z niewielu krajów, gdzie na szczycie najsławniejszej choroby świata można było wyjechać bez eliksirów szczęścia. Ale co robiłeś w takim razie w Niemczech? Bo to na pewno miało coś wspólnego z twoim biznesem i to nie była decyzja, że nagle, nie wiem, poznałeś jakąś Paragwajkę, tylko bardziej może związana była z tym, co robiłeś w Niemczech. W Niemczech robiłem wszystko. Ja pracowałem od mojego 16 roku życia. W wakacje, mając 16 lat, miałem 5 prac jednocześnie, roznosiłem gazety, zwywałem jabłka, pracowałem u chłopa na polu, nauczyłem się jeździć wózkiem widłowym, skończyłem szkołę. Przed wojną w Polsce kiedyś też coś takiego było, tak zwana mała matura, i uczyłem się niemieckiego i angielskiego jednocześnie i ja się nauczyłem przez 1,5 roku, przez 16 miesięcy to, co inni się nauczyli przez 5 lat, no i zdałem ten egzamin. I później poszedłem do takiej szkoły elektrotechnicznej, ale nigdy w tym zawodzie, w tym sensie nie pracowałem. Jeździłem taksówką. Od 15, niecałych 20 lat zacząłem też pomagać ludziom w Niemczech, przede wszystkim Azjatom, w organizowaniu targów. Coś, co do dzisiaj jeszcze robię. Co prawda tak na pół gwizdka, ale to jeszcze robię. I to też jest taka ciekawa rzecz, bo wtedy, jak ja to zacząłem robić, to oczywiście zameldowałem tą firmę, oficjalnie robiłem to w Niemczech, tylko że sukcesywnie zabierali mi połowę pieniędzy. I w końcu ją zamknąłem i otworzyłem to samo w Hongkongu i robiłem to samo w Niemczech. I wszystko legalne. Tutaj akurat mamy coś takiego dużo wspólnego. Z tego, co mówiłeś, ja poszedłem w Polsce też do studium dwuletniego elektrycznego po to, żeby mnie do woja nie wzięli. I też potem nie przydało mi się w życiu do niczego, ale rodzice stwierdzili, nie, no zawaliłeś pierwsze studia, po roku już zrezygnowałeś, potem przyszedłeś do jakiegoś studium, no to już musisz to studium kończyć, więc trzeba było tam pójść. I jest tak, że jeszcze będąc w Kanadzie też otwarłem firmę w Hongkongu
bo mi się jeszcze głupio wydawało, no wiesz, no to ja wtedy tam otworzę firmę, a i tak sobie musiałem płacić w Kanadzie, więc i tak te same pieniądze do mnie wracały, więc i tak musiałem w tych podatkach oddawać tym już 55%. Ja patrzyłem, to między 60 a 65% musiałem oddawać w Kanadzie z tego, co zarobiłem. Jest tak, że oczywiście są te takie brackets, nie? Te takie ramki akurat, no wpadłem już w tą wyższą. I tak było u mnie jeszcze głupio, może ty akurat też takie przypadki miałeś. Ja na przykład tak, pracowałem jako programista i otrzymywałem tam jakieś, no okej, pieniądze, one nie były specjalne i otwarłem sobie biznes na boku. I taki, z którego niewiele pieniędzy było, ale cholernie dużo czasu trzeba było poświęcić i w końcu doszło do rozliczenia podatkowego, no to ciutkę temu zbierałem z tej dodatkowej pracy i oni mi nagle stwierdzili, a słuchaj, ty wpadłeś w te wyższe teraz ramki, no to my ci z tego jeszcze zabierzemy bardzo dużo. I poszedłem do nich i mówię, słuchajcie, no ale przecież minimum krajowe jest tam, nie wiem, 6,25, mi wyszło na godzinę mniej niż połowę minimum krajowego i wy mi zabieracie z tego jeszcze połowę. I jak to jest? No to twoja sprawa, nie? I tak. I człowiek się wtedy akurat pozbywa takich złudzeń tego typu, że no to jest ten American Dream i tu będzie taka sprawiedliwość i ja się od tego kucybuta będę dorabiał i dorabiał. Gdzie dorobić się nie można było? Nie miałeś takich podobnych przeżyć może i w Niemczech? Tak, tak, miałem, ale poprzez te moje wykształcenie w Niemczech, ostatnia moja praca, dopóki nie zastopowali tego wszystkiego, była w kasynie jako technik i te moje wykształcenie na początku, co prawda to były też inne czasy, mi się przydały. I moja ostatnia praca w Niemczech to było jako technik w kasynie i ja zarabiałem 10 tysięcy euro na miesiąc. Ale to znowu były takie momenty, że ja pracowałem po 15, 16, 17 godzin, ale był jeden dzień, to jest odjazd kompletny 26. W piątek rano wyszedłem z domu i w sobotę rano wróciłem 2 godziny później. 26 godzin byłem w pracy. To był taki, wiesz, jeden z ostatnich dni przed zamknięciem tego całego, zatrzymania się tej całej ziemi ze względu najsłynniejszej choroby w pracy. Ale po tych 26 godzinach nie dojechałem do domu, zatrzymałem się w samochodzie chyba z 50 kilometrów przed domem i nie dałem rady, już dospałem. Z jednej strony to wiesz, zarabiać 10 tysięcy na miesiąc to są fajne pieniądze, ale czegoś takiego nie możesz pociągnąć przez kilka lat, bo padniesz. I czym starszy jesteś, to też tym bardziej daje ci to w kość. Ale Tomek, ja miałem bardzo, bardzo fajne takie przeżycia właśnie z tym związane i dokładnie coś takiego też miałem. Było tak, że ja pracowałem wtedy na pełen etat jako programista i otwarłem jeszcze sobie tą firmę, która zajmowała się koszykówką na internecie, która była drugą pracą na pełen etat. I było tak, że no coś tam zaczynały te pieniądze skapywać, ale one nie były jakieś duże, ale już było tam 70, potem 80% tego, co ja zarabiałem w tej zwykłej pracy. Tylko, że to były prace, wiesz, dwie na pełen etat. To było 80 albo i więcej godzin na tydzień. I tak tydzień w tydzień. I wiedziałem tak, no to jaka jest alternatywa? Za 3 lata będę miał zawał serca i dalej nie pociągnę już tak, no to będę musiał z czegoś zrezygnować. Ale z czego by tutaj zrezygnować? No jak zrezygnuję, wiesz, no nie wiem, z tej mojej dodatkowej pracy, no to prawie połowę dochodu stracę. No to też nie chcę rezygnować, nie? I tak trzeba było wtedy bardzo kombinować. Czasami jak masz taką fatalną sytuację, to los cię tak pcha do ściany i wtedy musisz znaleźć wyjście i to ty musisz znaleźć, bo tak jak wszystko fajnie jest, no to po co kombinować? I wiesz co, i było tak, że firma, gdzie miałem serwer, to ona stwierdziła, słuchaj, sorry, Gostek, musimy cię wywalić, masz za duży tam trafik, wiesz co, wywalaj stąd, nie? Ja tak, nie, no słuchajcie, to będzie za drogi, mój serwer, jak miał kupić, to wtedy musiał połowę jeszcze oddać z tego, co ja zarabiam i wiesz, i wtedy dopiero jak masz taki pistolet do głowy, że kurczę, no to po co były te kilka lata pracy, muszę to zamknąć, że zaczynasz kombinować. I to jest fajne. Pytam ich się, wiecie, no to co ja mam robić? A oni, no to jest twój problem. Jak masz taki trafik, no to masz potencjał,
a to jak go wykorzystasz, twoja sprawa, nie? I fajnie, dają ci takiego kopa i masz wtedy, wiesz, taką motywację, no faktycznie, no coś muszę wykombinować, ale co? Zrobiłem tak, że wszystko jest za darmo, tylko dostęp do baz danych i to była taka żyła złota. I zaczęli płacić, ale stwierdziłem, nie no, wiesz, zapłacą za 3 dni, już wszyscy, co mieli zapłacić, zapłacą i co ja dalej, wiesz, będę robił. Ale w tydzień jeden, drugi, trzeci, ostro płacą ciągle i stwierdziłem, kurczę, idę do firmy, składam, wiesz, wymówienie i, i będę już teraz tylko robił tą moją pracę. Ale widzisz, dopiero jak pistolet masz przystawiony do głowy, jak widzisz, że stracisz te kilka lat życia, bo starałaś się, wiesz, kurczę, tą firmę, wiesz, podciągnąć, a nic z tego nie wychodzi i dopiero wtedy, jak naprawdę cię przyprze do muru, to podejmujesz wtedy dobre decyzje. Bo jak wszystko idzie fajnie, no to po co się starać wtedy, nie? Coś takiego miałem. Ale to miało być o tobie, a nie o mnie. No dobrze, wracamy do Niemiec, Tomek. Też coś takiego widzę, że właśnie, wiesz, na przykład jeżeli studiowałeś coś, to wtedy też myślisz, że wiesz, zarabiasz jakieś tam pieniądze X i już to jest apogeneum tego, co możesz osiągnąć. A wiele osób doszło do naprawdę bardzo dużych pieniędzy, nie studiując, dlatego że musieli szukać coś innego i zaczęli kombinować. W Niemczech. Słuchaj, ten mój ostatni rok w Niemczech, to ja nie przesadzam, ale to było tak, ja bym albo zwariował, albo skończył na cmentarzu, albo w więzieniu. W Kanadzie ta demonstracja kierowców ciężarówek, co była, to wiesz, jakbyś sobie to tak pomyślał, rok, 2 lata wcześniej to jest nie do pomyślenia i jeszcze w Kanadzie, a ja byłem 36 godzin w Niemczech w więzieniu. Pamiętasz? Poczekaj, zaraz do tego dojdziemy. Pamiętasz, na wielu filmach, na przykład na 07 Zgłoś się, był taki motyw, no ale pani władzo, za co? Ale nie potrzebujemy powodów, na 24 czy tam 48 każdego możemy zamknąć. A ja byłem kiedyś w Niemczech na demonstracji, to była ostatnia kadencja Merkel, to był początek takich, wiesz, mocnych protestów. Okrążyli taką grupę na demonstracji i zamknęli z jakieś 30-40 osób, po 36 godzinach mnie wypuścili. Ale wiesz co, to dziwię ci się trochę, Tomek, jednak jesteśmy ulepieni z trochę innej plasteliny. Jest tak, że ja nie mam żadnych złudzeń, że jakiekolwiek demonstracje pomogą. Tutaj akurat może narażę się osobom takim jak ty, ale jest tak, że ja dochodzę do wniosku, że wolę swoją energię, wiesz co, wykorzystać na to, żeby ustawić moją rodzinę. Zgadzam się z tobą. Dzisiaj bym się z tobą zgodził. Ja zgadzam się dzisiaj z tobą jak najbardziej, ale to było niecałe 10 lat temu. Wtedy jeszcze coś myślałem, że może coś takiego to zmieni. Okej. Odskoczyliśmy trochę tematem od Paragwaju, ale zanim wrócimy do Paragwaju, no to wskoczyłeś na ten ciekawy temat. Ja zauważyłem, jest taki schemat. Osoby młode są na ogół bardzo idealistyczne i one są naiwne. Z natury. Sam taki byłem. I jest tak, że czym osoba starsza, jak rozmawiam, tym mniej mają złudzeń, że te demonstracje, te protesty, one pomogą. I ja już chyba skoczyłem na to już dosyć dawno, Na no bo wyższy level. ciągle starałem Na się, wyższy level. nie wyższy level, tylko to jest tak coś, że już nie mam złudzeń. Jest taka scena na Wabanku. Pyta się Kramera przejeżdżającego przez granicę, czy on jest Żydem. On mówi, że nie jest Żydem i się polityką nie interesuje. A Wupista mu mówi, no ale polityka się interesuje tobą. No, dokładnie, dokładnie. Ale sobie pogadaliśmy o Paragwaju, nie? Dobrze, wracamy do Paragwaju. Jesteś w Paragwaju, ale jakie miałeś przesłanki właśnie przenosząc się z Niemiec, wybierając Paragwaj? Co ciebie w końcu w Niemczech zniechęciło? Sytuacja, biznes, co? Szczyt pandemii. Ja w tym roku, jak ja wyjechałem, 21, tak dobrze mówię, to wiesz, mój dochód, ja wyjechałem w czerwcu czy w lipcu, mój dochód w tym roku był praktycznie zero. I jeszcze mi w Niemczech jedną rzecz zrobili. Tą firmę, którą
Ja dalej mam, pomagam Azjatom. Jak ja widziałem, że żadne targi się nie odbędą, ja miałem jakieś 20 000 dolarów czy euro zaliczek po części od starych klientów, wszystko zapłacone za moje usługi. I jak ja widziałem, że się nie odbędzie, to te wszystkie pieniądze wysłałem z powrotem. Powiedziałem, sorki, nie będzie żadnych targów, oddaję wszystkie pieniądze, widzimy się rok później. I to było taki ruch na moim koncie, że czegoś takiego wcześniej nie miałem i zablokowali mi konto do wyjaśnienia sprawy. Prąd miałem niezapłacony, rachunek za śmieci przyszedł, jedno ponaglenie, drugie, mandat miałem do zapłacenia za prędkość. Ja miałem z 5-6 rzeczy i ja się bałem otwierać skrzynkę. Bałem się otwierać listy. Te pieniądze jakieś takie luźne, co miałem, no to nie wiem, one się skończyły po 2 tygodniach. Sorry, Tomek, będę musiał też wrócić. Jest tak, że jak inne osoby słyszą tego typu rzeczy, że słuchaj, ten Tomek no to ma gdzieś tam konto za granicą sobie otworzył, ten Marek też ma. Ja jakbym miał swój biznes, też bym sobie otworzył, ale to jest tak, teraz im tak łatwo mówić. To nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. Widzisz, 20 000 dolarów zablokowali ci. Ja też miałem taką sytuację, jak już wyjechałem z Kanady i było tak, że przyjęliśmy nowego pracownika, akurat on był na Ukrainie, zrobiłem mu przelew z Hongkongu i zablokowali konto. Masz obowiązki, masz pracowników, musisz im płacić. Teraz z czego im zapłacisz? No główne konto jest przyblokowane. Musisz im płacić z własnego konta, ale nie masz na tyle i tak. I była taka sytuacja, że w momencie, jak to było przyblokowane, musiałem coś zrobić. W Panamie akurat, w Paragwaju jest może inaczej. W Panamie nie da się otworzyć o takiej firmy, jaką sobie otwarłem międzynarodową i tutaj mam przelewy, prawda, z konta, tutaj mam płatności na internecie. To jest wszystko o 20-30 lat wstecz. Nie ma wyjścia. Trzeba lecieć. Trzeba do Hongkongu wracać, albo do Singapuru, albo do innego kraju. I było tak, że tak. Ja wtedy stwierdziłem, lecę do Hongkongu jutro. Dzisiaj mam wydrukować 9 takich podań, ale to oczywiście dołączasz wtedy, jak jest firma, rozliczenia za ostatnie lata i tak dalej. Więc tych plików było tyle, że pół walizki. Następnego dnia trzeba było lecieć. Za 2 dni już byłem umówiony do pierwszych tam 4 banków, kolejnego dnia do kolejnych 4 banków i jak potem wracałem, no to już byłem taki wykończony i tak myślałem, a dlaczego ja nie mam takiej zwykłej pracy? Dlaczego ja gdzieś tam kombinuję po świecie, a nie na przykład, wiesz co, 5 dni w tygodniu, od tej do tej godziny, wiesz co, i mam potem święty spokój, mam weekend, a ja tu nie mam weekendu od bardzo wielu lat i tak jak to, nie wiem, no pcha się to pod górkę, a to ciągle spada na ciebie, ale ewentualnie są takie momenty, że jak już to najgorsze masz za sobą, już to sobie ustawisz i to już fajnie idzie, to wtedy masz taką satysfakcję, że zbyt dużo osób wcale tego nie zrobiło, co ty zrobiłeś. Wcale nie to, że spakowało się następnego dnia, poleciało na drugą stronę świata i gdzieś poskładało i tak dalej. I potem nagle rozglądasz się, no wiele osób tak nie ma. I potem są plusy, że akurat ta ciężka praca, to takie ryzyko, stres daje wyniki, no ale też można było wybrać inną drogę. Można było sobie zostać w kraju, można było, nie wiem, no pójść do korpo gdzieś i mieć pracę, wiesz, przez 5 dni w tygodniu. A tutaj taki Tomek sobie wybrał Paragwaj, kurczę, taki Marek sobie Panamę wybrał. Dobrze, Tomek, wracamy do ciebie, no Jak bo ja tutaj przyjechałem do gadam, a tobie nie Paragwaju, dam dojść do to głosu. wiesz, I co było dalej? co prawda ja tutaj byłem wcześniej. Asuncion, stolica Paragwaju, się przeogromnie zmieniła przez te 14 lat, jak ja tutaj byłem. To nie do poznania. Przy głównej tutaj takiej ulicy w Nowym Mieście najwyższy budynek, jak ja ostatni razem byłem, to miał chyba 8 pięter, a teraz jak przyjdziesz, to go w ogóle nie widać. Utonął w lesie tych wieżowców. I w ogóle na przykład też interesująca rzecz, z miesiąc temu zaczęto budować trzeci najwyższy budynek w Ameryce Południowej, wyższy od tego najwyższego w Warszawie. Znaczy piętrami wyższy, ale w Warszawie Warsaw Tower ma tą iglicę, która będzie wyższa. Ten nie będzie miał iglicy, ale naprawdę zajebisty
ambitny projekt. Paragwaj niesamowicie się rozwija i też jeżeli porównasz na przykład społeczeństwo Polski czy Paragwaju, w Polsce jest chyba wiek przeciętny 55, a w Paragwaju 33. No dobrze, ale to polega też na tym, że jest taka większa radość w tych krajach, to znaczy, może radość jest akurat złym słowem, ale, ale jest tak, że jak przylatuje się do Kanady czy do Europy, to ja widzę, że może te osoby, które latają samolotami, to ta średnia wieku jest troszkę niższa, ale te osoby, które mieszkają w tych miastach, no to ta średnia wieku jest dosyć wysoka i generalnie ja pamiętam, obojętnie czy to w Polsce się jest, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, to jest tak smutno w tych miastach. Tak się idzie i tak patrzysz, no każdy jest w naszym wieku mniej więcej, albo starsi, albo ciutkę młodsi, ale tych młodych zbyt dużo nie ma. Ameryka Łacińska, no to ja się czuję jako senior wszędzie. Tak, tak. Był taki czas, że ja mieszkałem w Niemczech nad Jeziorem Bodeńskim w takim małym mieście, ono ma, nie wiem, 10 tysięcy 10 tysięcy ludzi z hakiem. To zimą, takie wiesz, miasto bardzo turystyczne, latem masę turystów, ale w zimę godzina, wiesz, 5, 6 wieczorem, o 6 sklepy zamykają, to wiesz, tam nikogo nie ma na ulicy. To jest jak wiesz, jak wymarte takie miasto. I tutaj czegoś takiego nie ma. Na przykład jeżeli się przejdziesz przede wszystkim po tych galeriach handlowych latem, bo co by nie było, tam jest chłodniej, no to masz masę młodych ludzi. Ale wytłumacz mi w takim razie, ja akurat Panamę bardzo dobrze znam, Paragwaj za bardzo nie. Jaka jest różnica w prowadzeniu biznesu w Paragwaju i w prowadzeniu biznesu w Niemczech? Jeżeli porównamy Niemcy z Paragwajem, no to wiesz, w Niemczech to wygląda tak, żeby otworzyć firmę, to idzie bardzo szybko, chociaż też masz chyba 10 samoczynnych kopii, albo nawet i więcej, żeby otworzyć jakąś działalność. Ale najgorsze, co to wszystko jest, to płacisz 50-55%, na pewno więcej niż połowę z tego, co zarobiłeś, musisz oddać na jakieś składki, podatki, inne haracze, czy jak to zwał. A w Paragwaju, a w Paragwaju jest tak, że co prawda otworzenie firmy to nie jest coś takiego, wiesz, jak w Singapurze czy w Estonii, że otworzysz to wszystko przez godzinę czy dwie w internecie. Jest trochę tego chodzenia, tak wiesz, jak wszystko w Ameryce Południowej, trwa wszystko powoli, ale dla mnie najważniejsza rzecz, jaka tutaj jest, to do $6,000 dochodu w roku nie płacisz w ogóle żadnego podatku, 0,0, i później maks to jest 10%, ale tak naprawdę to tych 10% też nikt nie płaci, dlatego że na przykład rozliczenie z podatku VAT za rzeczy spożywcze, z apteki, za ubezpieczenia, za masę takich podstawowych rzeczy, czyli powiedzmy chleb, mleko, jajka, VAT odciągasz sobie od firmy. Nie ma czegoś takiego, że VAT prywatny i biznesowy. Jest jeden VAT. Zadałbym Ci takie pytanie. W którym z tych dwóch krajów, Niemcy czy Paragwaj, jest taka większa wolność w prowadzeniu biznesu? Jeżeli porównasz Niemcy, tam masz regulacje na każdym kroku. Na przykład Straż Miejska w Niemczech do ichnego wyposażenia bojowego na ulicy zalicza się metrówka. Oni na przykład mierzą, ile miejsca zostaje przy restauracji, która ma wystawione krzesełka, stoliki na chodniku, żeby tyle i tyle miejsca zostało, bo jakby kobieta z wózkiem chciała przejść, to musi mieć miejsce. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj wiesz, też jest coś takiego jak sanepid, to wszystko, ale przede wszystkim ta ogromna różnica jaka jest, że nie ma tego rozdawnictwa, nie ma 500 czy 800 plus, ale tutaj czegoś takiego nie ma, ale rząd też nie kładzie ci jakieś kłody pod nogi. Po prostu, jeżeli naprawdę nie przesadzasz z tym podatkiem, masę ludzi tu wiesz,
staję na głowie, żeby nie zarabiać więcej niż tych $6,000 na rok, żeby nie zapłacić żadnego podatku, ale nie płacisz nic od rządu, ale też nie oczekuj nic od rządu. To jest też taka rzecz i oczywiście są i tu i tam ludzie leniwi, którym się nic nie chce, ale moim zdaniem, że w ogóle, nie tylko w Paragwaju, ale w całej Ameryce Południowej, ci ludzie są tacy bardziej zaradni. Że wiesz, chociaż polski kombinator też potrafi, ale poprzez to, że nie dostaniesz nic, no to próbuj, żebyś miał w jakiś pewien sposób ten garnek pełny. Z jednej strony ogromna wolność, ale z drugiej strony nie dostajesz też nic. Nie ma czegoś takiego jak w Polsce czy w Niemczech płacenia tego ZUS-u czy tych opłat na opiekę zdrowotną. Ta opieka zdrowotna tutaj jest zła albo nawet bardzo zła, ale ty nic za nią nie płacisz. Ale jeżeli chcesz, jeżeli masz pieniądze, to idziesz do prywatnego lekarza. Ja dzisiaj byłem u dentysty i ja zapłaciłem za zrobienie 2 zębów niecałe $70 i to w sumie były 3 wizyty. $70. Kurczę. Spalamy mamy. Poczekaj, Tomek, no to mam takie krótkie pytanie i krótkie odpowiedzi. Dwupokojowe mieszkanie w dużym mieście typu Asuncjon i w takim zbliżonym wielkościowo mieście w Niemczech. Ile to kosztuje mniej więcej, żeby kupić na własność? Jeszcze raz, 2 sypialnie, Asuncjon w Paragwaju albo zbliżone miasto W Asuncjon możesz takie mieszkanie wynająć w lokalizacji petarda, bardzo dobrej, za 600, niecałe $700, 2 pokoje, salon, kuchnia, oczywiście standard w Paragwaju, którego w Europie nie masz, basen, siłownia i miejsce do robienia gryla, lokalizacja petarda, powiedzmy 3,5 kilometra od centrum, jak na przykład moje mieszkanie, no to płacisz 500, może niecałe $500. Za powierzchniowo powiedzmy takie same albo bardzo podobne. W Niemczech, jeżeli chcesz coś takiego, w dużym mieście jak Monachium, czy Berlin, czy Frankfurt, w dobrej lokalizacji, to jest 1,5, a raczej 2,000 euro. Tylko znowu tutaj też dochodzi taki ogromny minus tej Europy, tych cen energii, jakie oni mają, że tam płacisz, wiesz, 200-300 euro za same ogrzewanie przez cały rok, rozłożony na cały rok, a tutaj, wiesz, ogrzewania nie potrzebujesz 2-3 tygodnie w roku, jak jest lekko chłodnawo, włączyć klimatyzację, żeby ci pogrzała, ale płacisz 10, maks $20 na miesiąc za prąd. No tak, ale domyślam się, że w Niemczech jest może 4 razy drożej, tak mniej więcej, ale wiesz, może ta siłownia jest trochę lepsza i ten basen jest trochę większy w Berlinie, prawda? I używasz go oczywiście, wiesz, przez cały okrągły rok. No dobrze, ale pytałem się, ile kosztuje, żeby nie wynająć, tylko żeby kupić na przykład. Ja mam mieszkanie 60 metrów kwadratowych, 2 sypialnie, salon i ono kosztowało $82,000. Podobne, i to jest 3,5 kilometra od centrum, a podobne metrażowo mieszkanie w lokalizacji petarda, gdzie masz praktycznie 5 minut z buta do masę lokali, restauracji, knajpeczek, to ono będzie kosztowało 110-120 tysięcy dolarów. Doszukuję się tutaj co akurat innego oferuje się w Niemczech. Może podatki od nieruchomości są dużo niższe w Niemczech, niż na przykład wy musicie w Paragwaju płacić. Ile płacisz na przykład takiego podatku na rok od swojego mieszkania? $56. Kurczę, a my tu płacimy 200 za rok. W Niemczech ile by to było? Podatek od nieruchomości w Niemczech wszystko zależy od miasta i niektóre miasta teraz nawet po 300, po 400% podniosły podatki od 1.1., który jest teraz, stoi już za drzwiami, to płacisz coś, kiedyś to wiesz, 250, 500, 1000 z hakiem, 1500.
Akurat widzisz, Europa podatki od nieruchomości ma dosyć niskie, Ameryka Północna zdecydowanie wyższe. Jak 10 lat temu myśmy wyjeżdżali z Kanady, to wtedy płaciliśmy około 10 tysięcy dolarów co roku za nasz dom. Już teraz wiem, że to dochodzi do 16 tysięcy za tego samego rozmiaru dom, który myśmy 10 lat temu sprzedali w Kanadzie. No to 16 tysięcy to już ponad 1000 dolarów, no, kanadyjskich co miesiąc. Tomek, wytłumaczy jeszcze troszeczkę więcej, jeśli chodzi o te mieszkania, o te domy, czy na przykład jakieś różnice są pomiędzy Niemcami i Paragwajem, jeszcze jakieś większe niż tylko cena? Może ja bym to powiedział w ten sposób. Zacytuję moją dobrą nauczycielkę od matematyki. Ciężko jest porównać gruszki z jabłkami. Dlatego, że wiesz, tutaj takie standardowe mieszkanie ma basen, siłownię i miejsce do robienia gryla. Takie domy na pewno znajdziesz, takie mieszkania znajdziesz też w Europie, ale one są rzadkie. I ta cała, wiesz, infrastruktura u tych nowobogackich tutaj moim zdaniem jest wyższa standardowo niż w Europie, że masz basen, to jest standard, siłownia to jest standard, czegoś takiego w Europie nie znajdziesz, ale z drugiej strony znowu drogi, z drugiej strony na przykład też taki bardzo ważny temat, Paragwaj nie ma problemu z energią, ilością energii, ale ma problem z transportem. I często, gęsto jest tak, że na przykład linia się jakaś sfajczy, jest 40 stopni w latem, wszyscy klimatyzację odpalą i kable się sfajczą. To też jest coś takiego, wiesz, Paragwaj z jednej strony jest teraz w 2024 roku, ale niektóre rzeczy to oni mają 10, 20, 30 lat za nami w Europie. Tomek, ale akurat słyszałem od znajomego, który też podobnie jak ty się przeniósł z Niemiec, tylko że nie Polak, i on powiedział coś takiego, że on zwrócił uwagę głównie jak planował przenieść się z Europy właśnie do Ameryki Łacińskiej, też wybrał Paragwaj. On zobaczył tą różnicę w podatkach i stwierdził, to po co ja tam mam siedzieć, mój biznes nie jest akurat, nie muszę go trzymać w Niemczech, stąd też mogę go zabrać, no to 55%, 10% to ja będę miał dużo, dużo lepiej. I przeniósł się i pierwsze co było, on nie wziął pod uwagę, że akurat jak te same koszt życia przeniesie sobie do Paragwaju, to tam będzie za to miał jego lifestyle tak poszło w górę, że nawet jeszcze nie zaczął mieć tego benefitu dużego z tych podatków, a zobaczył, że już się mu żyje dużo, dużo lepiej. I myśmy coś takiego podobnego zauważyli też tutaj. Ale czy na przykład, jakie są jeszcze takie inne różnice w takim stylu życia, ponieważ no wiadomo, Paragwaj to nie same róże, są też tam plusy i minusy. Na pewno tak. Są rzeczy, podstawowe spożywcze rzeczy są na pewno tutaj w Paragwaju dużo tańsze niż w Polsce, niż w Europie. Mięso jest niesamowicie tanie w porównaniu z Polską i przede wszystkim też bardzo dobra jakość. Ale z drugiej strony, jeżeli przyjedziesz z Europy i chcesz na przykład, nie wiem, bo lubisz takie, a takie piwo, no to ono będzie cię kosztowało tutaj 2 razy tyle, bo do tego dochodzi transport i ktoś jeszcze na tym też musi zarobić. Jakieś specyficzne rzeczy spożywcze, których tutaj zwykły Paragwajec nie kupi, to na pewno też są droższe. Ale Tomek, tutaj mam takie pytanie. Co by się musiało stać na świecie albo w twoim życiu, że musiałbyś wracać do Europy? I jakbyś wrócił do Europy, to byś wrócił do Niemiec czy do Polski? Mi się wydaje, ja byłem w tamtym roku 2 razy w Polsce i po 2 dniach, najpóźniej po 2 dniach miałem tego wszystkiego dosyć. Ta wiesz, cała regulacja, przechodzenie przez ulicę, puszczanie pieszych. Ciężko mi jest sobie wyobrazić coś takiego, co by mogło się stać, żebym ja wrócił z powrotem do Europy. Jeżeli już bym miał wyjechać stąd, bo nie wiem, wojna by wybuchła, coś takiego, wiesz, bardzo nieprawdopodobnego, to wszędzie tylko nie do Polski i nie do Niemiec.
Ale to kiedyś tutaj u nas było TVN i kręcili tutaj program i zadali takie pytanie na koniec, co zupełnie nie miałem zielonego pojęcia w ogóle skąd to pytanie im przyszło do głowy. Oni zapytali się tak, no ale to co by się musiało stać w Polsce, żebyś mógł wrócić do Polski? I tak, no przecież pokazałem wam, tak jak tutaj jest, po co wracać do Polski? Jest tak, że niektórzy powinni wrócić do Polski, ale to niestety tacy, którym za bardzo trochę noga się podwinęła, jak wyjechali, czy na przykład sytuacja no tak zmieniła się, dajmy na to w Kanadzie, że teraz patrząc, no to właściwie lepiej być Polakiem w Polsce niż Polakiem w Kanadzie, no bo, no bo lepiej na tym wyjdziesz. Nie zawsze te powroty są takim przyznaniem się do błędu. Czasami akurat sytuacja na świecie się tak szybko zmienia, że to jest po prostu bardzo logiczne wrócić do kraju, z którego się wyszło na początku. Tak, słuchaj, jak ja miałem tych Niemiec, najlepszych Niemiec wszechczasów, tak dosyć, też myślałem o Polsce, ale moim zdaniem to, co się dzieje w Polsce, to jest to, co się działo w Niemczech, tylko deko wcześniej, że oni idą też ku temu, tylko są, nie wiem, 2, 3, 4, 5 lat wcześniej. Ta cała Unia Europejska, jeżeli przypomnimy sobie, jaka była euforia, jak Polska weszła do Unii Europejskiej, ale to była taka, wiesz, wysypana droga miodem i mlekiem, żeby zbawić tą Polskę, a zobacz, ile firm dobrze prosperujących w Polsce wtedy zniknęły albo zostały rozkradzione, sprzedane i Polska jest z jednej strony, jak popatrzysz, ludziom się lepiej wiedzie, może mają więcej pieniędzy, czy te pieniądze są więcej warte, ciężko powiedzieć, ale z drugiej strony to była też taka, wiesz, wejście od zachrystii, żeby tą Polskę w jakiś sposób rozkraść, żeby to, co najlepsze, zabrać. I jeszcze poprzez te prawo unijne, że każdy może coś tam kupić, no to tak to się zaczęło takim, wiesz, powolnym krokiem, ale w przeciągu tych 20 lat moim zdaniem, jak się zastanowisz tak z ręką na sercu, to Polska wcale nie stoi lepiej niż przed tym. To można by było ewentualnie lepiej poprowadzić. Polska za dużo rzeczy oddała za darmo, w tym sensie, że oni nie dostali jakichś korzyści. Polska ma z jednej strony niesamowicie wspaniałe położenie w Europie, takie strategiczne, tylko że oni tego nie mogą wykorzystać i rozdają wszystko za darmo. Co USA nie zachcą, to oni to zrobią bez żadnych korzyści dla Polski. No ja akurat jestem większym optymistą, jeśli chodzi o Polskę, choć Polska znowu, no niestety klimat taki mają, nie zmieni się za bardzo. Ameryka Łacińska jednak wygrywa, jeśli chodzi o to trochę. Tomek, i tutaj coś takiego ciekawego zauważyłem, że Paragwaj nigdy nie był brany pod uwagę jako na przykład top 10 krajów na świecie takich najlepszych miejsc do życia dla emerytów. Nigdy nie był, ale to zawsze rankingi były dla emerytów. Jednak Paragwaj jest troszkę za daleko, troszeczkę ta infrastruktura cierpi, ale jest tak, że ta lista top 10 krajów się zmienia co roku. Zawsze to wiadomo, Panama, Kostaryka, Meksyki i te inne stoją bardzo wysoko. I Ekwador się wysypał i wydaje mi się, że to kwestia roku, 2 lat, że w top 10 tych krajów na świecie Paragwaj się pojawi. Jest to w miarę spokojny kraj. Jest to tak, że można mieć bardzo wysoki standard za bardzo przyzwoite pieniądze. I ja nie wiem, czy w przyszłości nie tylko Paragwaj będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o biznes, ale też może być to bardzo dobra opcja na emeryturę. Zgadzasz się z tym, czy nie? Jak najbardziej. Przede wszystkim, wiesz, taka różnica między emerytem a młodym człowiekiem jest taka, że wiesz, jego potrzeby nie potrzebuje tam co
rok zmieniać ubrania, dokupywać coś nowego i z modą. I tutaj wiesz, żeby żyć, czy żeby wyciągać jak najwięcej korzyści z tego klimatu i mieć swoje, nie wiem, marchewkę, kartofelki, co tylko byś nie chciał z twojej ziemi. Niektóre rzeczy można w Paragwaju uprawiać 3 razy w roku, jak na przykład yerby, herbatę, która możesz zbierać plony 3 razy w roku. I jak najbardziej dla emerytów jest to dobre miejsce, aczkolwiek niektórzy na początku mają też z tym problem, bo jest gorąco. Ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Tutaj jak spadnie temperatura poniżej 20 stopni, to dziewczyny w skarpetkach śpią. Dobrze, Tomek, dzięki bardzo za Twój czas. Także spotkamy się może na jakąś inną pogadankę w przyszłości. Stąd też, no, trzymaj się i szczęśliwego nowego roku.